Dzień dobry, jest 7 sierpień, witamy z Frecią na stanowisku numer 2A i zapraszamy na film, a w nim pokażę, co tu znajduje się w tej dżungli warzywnej. Na obrzeżach rosną dalie mix. To jest jedna z okazalszych, z wysokich dali. Lecz w tym roku taki niewielki ma wzrost. To jest dalia, która ma tak jakby dwa rodzaje kwiatów. W tej chwili pojedynczym kwitnie, ale potrafi się ten kwiat zrobić taki pełny, bardzo pierzasty. Tylko to dopiero w późniejszej fazie rozkwitu. Obok dalia biało-czerwona z grupy pomponowych. Jeszcze w pełni nie rozkwitła. Kolejna również, tam już zwykłe, drobne, czerwone. Na brzegu posadzony został bakłażan. Taki przepiękny, przepiękny. Mojej cioci dałam sadzonkę. Razem z sadzonkami pomidorków. No i poszła mama z wizytą, a ciotka pyta ją: słuchaj, co ona mi tu nadawała? Ja nie wiem. Taki dziwny pomidor. Na to mama zrobiła zdjęcie, pokazała mi i pyta. A ja odpowiadam: powiedz cioci, że to jest bakłażan. A nazywa się tak Turkish Orange. A ja przygodę swoją z bakłażanami zaczynam w tym sezonie. Bo wcześniej nie wiedziałam, że one wymagają tak długiego okresu wegetacji, tak wczesnego wysiewu, niczym papryki. I nie udawały mi się. To jest pierwszy rok, kiedy mam. Twarda sztuka. Piękne z wyglądu. W donicy również sadzonka jest. Również jest już dojrzała. Przynajmniej jedna sztuka. Pasy. Nie pogadasz z takim bakłażankiem. I nie wiem, jak traktować bakłażany. Czy należy im dolne liście obrywać, tak jak u papryk? Teraz oderwę. O, liścior wielgachny. Ale, liścior. Ale tu ktoś do mnie przyszedł. I nie jest to Kiciuś. Fretusia. Była obejrzeć przed chwilką melony. Ale lepiej być bliżej pani. Bezpieczniejsza się czuje. Kiciusia nie widać dzisiaj. Przyszedł rano, zjadł śniadanie i znikł. No i ona teraz swobodnie, bez lęku może wyjść. A tu jest faza dojrzewania. Tam w oddali kolejny krzaczek tej samej odmiany. Plenny. Czy prawdą jest, że nie należy jeść surowych bakłażanów, tak jak paprykę? Paprykę można, pomidorka można, a co z bakłażanami? Dalia była podwiązana, sznurki poluzowały się. Przerzucam się, słuchajcie, od przyszłego sezonu na dalie karłowe, bo te karłowe i tak do kolan sięgają, a odpada takie kładzenie się roślin przy warunkach złych pogodowych. Tak, teraz dalej. Jest posadzony pomidorek z miksu
z Francji od sprzedawcy Engraine Toi. I tu pomidory nie są podwiązywane. One tu robią co chcą. Leżą. Same się wspierają na agrotkaninie. Frecia wraca. Skąd? A stąd. Z miejsca, gdzie rosną dynie giganty. Kilka jest sadzonek i kabaczki. Z dyń o wadze 500 kg i więcej. Ale to chyba w osobnym filmie. Oj, 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 już nam tu tną panowie robotnicy nieopodal. Tu jest kwiat. Kabaczka giganta. Ale nie tylko jest kwiat. Ja tu spędzę na tym nagraniu tego niewielkiego odcinka kupę czasu. Muszę robić pauzy, bo maszyny włączane są. Jest kabaczek gigant. Za moment pokażę fiszkę. Na razie taki jest owoc. Oho, zbliża się zagrożenie. Frecia zobaczyła kiciusia tam w oddali. Pędy kabaczka we wszystkie strony wędrują. Hen, hen. Oraz tam. A ja przysypuję pędy. Na razie wróćmy tu na zewnętrzną stronę. Kolejna odmiana bakłażana, a jest ich kilka odmian. Thai White Ribbed 17 lutego wysiane. Taki maleńki krzaczek. Był sobie kwiatek. Teraz tworzy się owoc. Metamorfoza. Krzaczek niewysoki, porównując Turkish Orange, który ma jakieś 60 cm. Obok papryka. Elefant. Elephant piszemy, czyli słoń. Słoniowa. Ona jest papryką ostrą. Tu jest faza już prawie dojrzała. Ma takie szorstkie pręgi, niczym na słoniu. Stąd ta nazwa zapewne. To jest 3. lub 4. sezon z tą odmianą. I z obserwacji w tym sezonie naszych okazuje się, że dużo lepiej rośnie na dworzu niż w foliakach. W 3 rodzajach foliaków. Tu ma dużo więcej owoców. Są grubsze przede wszystkim. Jest ich dużo. Są grube. To jest kolejny krzaczek. Wysokość tak z 70 cm. Tam była papryka. Idziemy na zewnętrzną. Były 2 bakłażany. Jest 3. odmiana. Ta zdaje się, że owocu nie ma. Chyba że w innej lokalizacji, w innym miejscu. Ta odmiana jest najbardziej rozłożysta. A chyba, bo tam jest jeszcze. Może to ta sama. Silna. A jak się nazywa? Piękny kwiat ma. No i zobaczcie, czy to należy odrywać. Myślę, że tak. A teraz pytanie, czy to się ukorzeni, jak oderwę? Sprawdzę. Włożę do ziemi, tak, czy tak jak u pomidorków się ukorzeni. Tyle, że potrzeba czasu. Ła, ale gafę strzeliłam. Pąki. Taki liścior.
a odmiana nazywa się tak. Udu Malpet Stripet. 17 luty na rozsadę siane. I tu są piękne kwiaty. Kwiaty są na razie 4. Owoca brak. Udu Malpet Stripet. Teraz tu. Jest to odmiana o nazwie Sancho Panza. 17 luty, siew na rozsady. Bardzo mi się podoba krzaczek, dlatego że ma bordowe łodygi. Zobaczcie, wrażenie ciemności sprawia. Kwiaty są znacznie mniejsze od tego. Przed chwilką pokazanego. I w kolorze fioletowym. Liściem ciemny odcień. A obok, pokazany wcześniej? Jasne. A owoc taki jest. Piękny, duży już. Jakie omszałe łodygi. Zbliżam. I zobaczcie, kształt też jest taki różny na 2 sadzonkach, a to jest ta sama odmiana Sancho Panza. Tu mamy taki wszerz, a tu już kula. No ekstra. Te kwiaty, te koszyczki. Jaka moc. Mrówek pełno tu jest. Oj, kuje. Sancho Panza. Dobra, i teraz dalej. Warzywo. Takie. Jest to karczoch. Pierwszy raz siany. 3 odmiany były posiane. 6 lub 7 sadzonek posadzone w tym miejscu. Właśnie. No niestety. Tu nie mam fiszki. Nie wiem, jaka to jest odmiana. Ale jest jeden jedyny. Piękne ma liście. Mszyce niebywale go uwielbiają. I te przeklęte mszyce prawdopodobnie wszystko zniszczyły. Jest jeszcze taka nędzna sadzonka, ale mamy 7 sierpień.
A tu melonów liście zakradły się. Bo tu jest melonowo, kiwowe, kiwanowe stanowisko. Kiwano i melony rosną. Idziemy do kolejnego. A nie, w głąb pójdziemy. Papryka. Też dużo lepiej się ma niż w foliaku. Z tym, że nie wiem, czy ta odmiana lubi dwór, czy po prostu taka jest plenna. Murasaki purple. Piękna. Mąż się wypowiedział, że smak taki sobie, ale on zerwał paprykę ze 2 tygodnie temu. Nie była jeszcze wtedy tak dojrzała. Tym też jeszcze brakuje tego słońca, tego nasycenia smaku. Ale już pragnienie jest, by jeść. Murasaki purple. A tu onentek siarkowy. To ten. Na lewo od tej papryki rośnie flamingo papryka. Ta, która do góry rośnie. Ogonek ma na dole. Flamingo. I ona nie ma takiego koloru. Nie. Ona będzie robiła się czerwień, fiolet. Coś takiego. I tu w tym przypadku widzę, że lepiej jest w foliaku tej odmianie. W obu foliakach. Ponieważ tam są dużo większe papryki. O, i tu coś się dzieje na owocu. I w foliaku również. Ale przepięknie potrafi się wybarwiać. Flamingo. Tu widać malutkie przebarwianie się. A obok bardzo podobna, lecz to jest Amanda. Czyli tu mamy flamingo. Kwiatuszki. A obok Amanda. Ta jest spiczasta i rośnie w dół. Tak zwana papryka biała. Amanda. Nareszcie je nauczyłam się rozróżniać. Tu również Amanda, bo rośnie w dół, bo ma spiczasty czubek.